Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przygotowałam dla Was makijaż na letnie imprezy, tak go nazwałam, aczkolwiek on nie tylko nadaje się na noc, ale również dobrze spisuje się w ciągu dnia, a to dlatego, że ten cały blask na powiece powodują bardzo lekkie i w zasadzie niewyczuwalne na powiece cienie sypkie, które śmiało mogą być zastosowane właśnie w tak upalne dni, które mamy tego lata. Do wykończenia makijażu i do dopełnienia oczywiście dokleiłam sztuczne rzęsy, no ale całą listę kosmetyków będziecie mogły zobaczyć w trakcie filmiku, czy też po prostu przeczytać na mojej stronie. Zapraszam Was do oglądania. Przed nałożeniem sypkich cieni, które zresztą widzicie na lewym oku, należy powiek odpowiednio przygotować. Zatem nałożyłam podkład, delikatnie go przypudrowałam, a teraz rozprowadzam cienie. Tak jak widzicie, są to cienie tylko i wyłącznie matowe, marka Glazel. Przed Wami się prezentuje. Ja mam takie akurat zestawienie 6 kolorów, które po prostu najbardziej do mnie pasują i są idealne na dzień. Pierwszy cień, ten bazowy, kość słoniowa, czyli biel przełamana kolorem Ecri, który świetnie się po prostu nadaje, tak jak już wspomniałam, jako cień bazowy, cień rozświetlający. Ja ten cień nakładam w wewnętrznym kąciku oka, pod brwią, delikatnie przejeżdżam wzdłuż powieki dolnej, a także troszeczkę na powiece ruchomej. Cienie Glazela są bardzo dobrze napigmentowane, mają jednak to do siebie, że one delikatnie osypują się, zresztą widać to po mojej pewnie omorsanej paletce, dlatego będę bardzo delikatnie obsługiwać się szczególnie z cieniami ciemnymi, ale to jeszcze o tym powiem. Teraz kolejny cień delikatny, różowy i ten kolor wędruje na powiece ruchomej dla zrównoważenia kolorytu, tak aby stanowił świetną bazę pod pozostałe cienie. Również tym samym pędzelkiem dzisiaj, ponieważ makijaż jest wakacyjny, w wakacje często podróżujemy, więc takie pędzelki miniaturowe, również świetne pod kątem turystycznym. Wszędzie się mieszczą, także takimi będę tutaj operować, trochę na dolnej powiece. I teraz już przechodzę do konkretnego ciemnego cienia. Czekolada matowa, tak jak już zresztą nadmieniłam, natomiast to jest cień w ciepłej tonacji. Nabrałam troszeczkę, zawsze nadmiar wszystkiego, zresztą każdego kosmetyku, tu Wam zademonstruję, ocieram o dłoń, że wolę po prostu, aby nadmiar produktu osadził mi się na ręce, niż na kościach policzkowych. Byłby to dramat. Byłabym cała rozmazana, wyglądałabym jak czarownica, a w bardzo tutaj precyzyjnym oku kamery wyglądałabym jak strasznie rozmazana czarownica. Płynnymi, kolistymi, czy też kulistymi ruchami rozprowadzam ten ciemny cień, wyjeżdżam również poza kontury oka w kierunku do skroni. Makijaż, jak widzicie, on jest taki bardzo płynny, nie ma żadnych sztywnych ram. Po prostu są wakacje, możemy zaszaleć. Makijaż również może być rozciągliwy, delikatnie w kształcie kociego oka. Myślę, że każdy z nas latem lubi czuciem drapieży, nie? Szczególnie na letnich, szalonych imprezach. Co prawda letnie szalone imprezy nie są może wskazane w moim stanie, ale jak najbardziej makijaż dla Was mogę specjalnie wykonać. Ja tą propozycję bardzo często wykorzystuję nie tylko na wieczór, ale również na jakieś wypady grillowe w ciągu dnia, gdzie słoneczko jeszcze pięknie świeci. Uwierzcie, te cienie po prostu fenomenalnie błyszczą. Za każdym razem wszyscy mi się pytają, znaczy kobiety, tak, mężczyźni nie zwracają uwagi i nie dopytują się o szczegóły, ale panie zawsze przeważnie pytają się, co ja takiego mam na tych powiekach, że to tak pięknie iskrzy, widzicie, rozgadałam się pitu, ale cały czas robota jest wykonywana, tak jak widzicie, cień jest roztarty bardzo płynnie, nie ma żadnych niedociągnięć i o takie coś mi chodziło, bo nienawidzę, jak cień gdzieś mi się tutaj po prostu źle rozmarze. Teraz kolej na ciemniejszego kolegę, również czekolada, tym razem czekolada gorzka, tak jak też już mówiłam, wszystkie cienie są matowe, a zatem i ten cień również matowy i tym kolorem
ciemną, gorzką czekoladą. Przyciemniam jedynie od zewnętrznej strony. Teraz to się wydaje wszystko dosyć intensywne, natomiast w momencie, gdy przyjdą cienie sypkie, bardzo błyszczące, makijaż powieki dolnej rozpoczynam od podkreślenia tak zwanej linii wodnej. Mój niezawodny Kajal Cream marki Kryolan. Zresztą widać, że niezawodny, ponieważ bardzo już stemperowany, ale kolor bardzo mi się podoba, najbardziej chyba jednak ze wszystkich kredek, które stosowałam w odcieniu cielistym, tudzież białym, a poza tym dla osób noszących soczewki jest po prostu fenomenalny. No, może na lewym oku jeszcze też sobie trochę dołożę. Skórę oczywiście naciągam bardzo delikatnie, tak żeby zmarszczki nowe, tudzież stare dodatkowo się nie powiększyły. Robimy to wszystko bardzo uważnie i przystępuję do podkreślenia powieki dolnej. Tak jak tu widać, powieka dolna jest bardzo delikatnie podkreślona, tylko tyciu, żeby nie była całkowicie sauté. Również cień matowy, brązowy, ale ten ciepły. I tylko i wyłącznie delikatnie od zewnętrznej strony po prostu robię smugę. Robię to pędzelkiem, który raczej byłby kojarzony z powieką górną, z nakładaniem cieni na całą powiekę. A to tylko dlatego, że pędzelek bardzo precyzyjny i bardzo króciutki i grubiutki, którego przeważnie używam do powieki dolnej, po prostu stworzyłby nam za dużą smugę. A w tym wypadku chcę jedynie tutaj po prostu przyciemnić delikatnie, tak aby jednak powieka górna robiła największe wrażenie. Dopracowuję wszystko i za chwilę przystępuję do aplikacji tych cieni połyskujących. Główną cechą cieni sypkich jest tendencja do sypywania się. Aby uniknąć ewentualnych właśnie brzydkich pruszków, nałożę cień, który będzie funkcjonować jako spoiwo dla moich sypkich cieni. I w moim przypadku będzie to Make Up Revolution Awesome Foils Metals Eyeshadow w kolorze Rose Gold, czyli po prostu tak zwane cienie foliowe w złotym kolorze, ale będę aplikować je bez załączonego płynu do rozcieńczania. Po prostu nabieram odrobinę cienia, tudzież wybaczcie, coś dzisiaj mam jakąś ochotę na wymawianie tego słowa. Również rozprowadzam go na nadgarstku, nawet nie rozprowadzam, tylko po prostu ocieplam, ponieważ jak będzie po prostu ciepły, lepiej rozprowadzi się na mojej powiece i nie stworzy nieestetycznych, może nie tyle, że smug, ale takich zgrubień, które ten cień po prostu lubi tworzyć, dlatego musimy delikatnie z nim obsługiwać się i palcem, tak jak zresztą widzicie, nakładam go na całej powiece ruchomej, włącznie z wewnętrznym kącikiem oka, dojeżdżając aż za środek powieki ruchomej. Staram się jednak nie wyjeżdżać poza załamanie powieki, ponieważ na tym ciemnym cieniu może to wyglądać no dosyć nieciekawie, delikatnie tak to ujmując. I moje magiczne cienie sypkie są to cienie sypkie marki Glazel, wieżyczka Camel bodajże, tak ona się nazywa, i kolory, które będę stosować, kolory cienia. Trzeci od góry, trzeci od dołu, taki wspaniały pomarańcz, a także drugi od góry, prawdziwy kameleon, który raz wygląda jak zieleń, raz wygląda jak fiolet. Kojarzy mi się z rozlanym paliwem. To, co też zawsze cechuje mój sposób nakładania tych cieni. Nabieram zawsze trochę na pędzelek. Nadmiar zawsze ocieram, jak nie o nadgarstek, to o nakrętkę. Ponieważ jak tak plackowato byśmy rozprowadziły ten cień, załóżmy w takiej ilości, to po prostu dosyć nieciekawie by nam się prezentował na powiece, a poza tym wszystko też zależy od tego, jaki efekt chcecie uzyskać. Nakładam go raczej w centralnej części tej powieki w kierunku do wewnętrznej części, natomiast od wewnętrznej części będzie jeszcze jasny cień, a tutaj na samym końcu w tyle właśnie będzie ten ciemniejszy kolor, którego już Wam pokazywałam, drugi od przodu. Robię to tym samym pędzelkiem, nakładam go od zewnętrznej strony, delikatnie mogę wyjechać również do góry. Ale tak jak już wspominałam, nie wyjeżdżam
poza załamanie powieki, co by nie podkreślił jakichś zbędnych zmarszczek. Natomiast, tak jak już zapowiedziałam, wewnętrzną część podkreślam czymś innym, rozświetlaczem, którego zastosuję na całą twarz, czyli z moją wspaniałą, ukochaną przyjaciółeczkę Mary Lou. Również aplikuję ją po prostu palcem, ponieważ palcem lepiej niż pędzlem zrobimy taką skondensowaną kropeczkę, mówiąc bardzo delikatnie. Sprawdzam oczywiście, w jaki sposób mi się zaaplikowało. A wykończenie zrobię cieniem sypkim złotym. Jest to akurat cień od pani Jolanty Wagner w kolorze Golden. Natomiast od Królana również dostaniecie podobny cień. Nazywa się Golden Sparks. I ten cień wędruje, tak jak już wspomniałam, od wewnętrznej strony. Troszeczkę też w kierunku do góry i na ten cień pomarańczowy. Ostatnie kroki już naprawdę wykończeniowe, mój makijaż, będzie narysowanie kreski linerem, w moim przypadku będzie to pisak, wytuszowanie rzęsy i oczywiście doklejenie sztucznych. Ja mam takie bardzo fajne sztuczne rzęsy, gdzie niegdzie rzęski są dłuższe od tej standardowej długości i jest to, proszę Was, nic innego jak U7. Makijaż jest już gotowy. Ostatnim jednak krokiem, który stanowi tak zwaną kropkę nad i, jest nałożenie rozświetlacza, czyli pudru rozświetlającego. Tak jak już zresztą pokazywałam przy makijażu oku, w moim przypadku jest to Mary Lou, natomiast Wy oczywiście możecie użyć swój ulubiony rozświetlacz. Fajnie jednak, jeśli oko jest podobnie rozświetlone, to znaczy tym samym kolorem jak kości policzkowe. Moja Mary Lou jest już wysłużona. Rozświetlam szczyty kości. Wyjeżdżam w kierunku skroni, w górę do czoła. Nie zapominam o nosie. Mamy lato, makijaże letnie, takie glamour, bardzo lubią rozświetlenie. Także nie musicie obawiać się, że nos będzie bardzo błyszczący. W ogóle zauważyłam taki trend, szczególnie w Stanach, gdzie dziewczyny nakładają dosłownie tonę rozświetlacza na nos. Mi może nie do końca się podoba taka znaczna ilość, natomiast jak nosek troszeczkę, czy też trochę błyszczy, szczególnie latem, to myślę, że to wygląda bardzo fajnie, tak orzeźwiająco. Makijaż jest już skończony, rzęsy doklejone. Pyłki idealnie trzymają nam się, usta również podkreślone. Konturówka Golden Rose Dream Lips w odcieniu 523, fajny odcień pomarańczowy. Zresztą pokazywałam tą pomadkę już w ulubieńcach. Pomadkę, konturówkę. Pomadka zresztą też była w ulubieńcach. Make-up Atelier Paris. Długotrwała pomadka w odcieniu RW08. Bardzo ważna. Aplikujemy ją tylko i wyłącznie w minimalnej ilości. Dosłownie, tak jak aplikator wyciągniecie, nadmiar odciągacie i tylko taką delikatną mgiełką po prostu rozprowadzacie na ustach i wierzcie, to będzie najtrwalszy makijaż ust, jakikolwiek miałyście. Mam nadzieję, że moja propozycja szalonego makijażu albo makijażu na szaloną letnią imprezę przypadnie Wam do gustu. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Oczywiście zapraszam Was na moją stronę ladymakeup.pl, gdzie znajdziecie listę wszystkich kosmetyków, a jeśli chciałybyście kupić jakiś produkt, którego ja wykorzystałam, to zachęcam Was do skorzystania z rabatu 10%, także coś, myślę, fajnego dla moich widzów, którzy są jednocześnie moimi klientami. Szczegóły, a także kod, który macie wpisać w koszyku w odpowiednim miejscu, znajdziecie w opisie poniżej. Dziękuję Wam serdecznie jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia.